Otóż między innymi Krzysztof zorganizował 2 sesje spotkania polskich parlamentarzystów z niemieckimi parlamentarzystami. Jedno spotkanie to było dla lewicy, to było spotkanie lewicowych polskich z tej samej grupy parlamentarnej Solidarności, prawda? Z socjaldemokratami niemieckimi. I drugie spotkanie to było spotkanie raczej prawicowych polskich parlamentarzystów z Chadecją niemiecką. To obie były pasjonujące. Na tej lewicowej spotkałem Karola. Już to było po zmianach, ale ja jeszcze nie wróciłem. Jak mówiłem, dla mnie właściwie ja nie wyobrażałem sobie, że mógł po prostu jako osoba prywatna, czy po prostu wrócić po cichu. I w każdym razie tam byłem i tam tak naprawdę w tych obu posiedzeniach brały 3 osoby udział, w obu. To był Krzysztof Michalski, który był organizatorem, Bronisław Geremek, który był szefem tego klubu parlamentarnego OKP i ja jako, że tak powiem, taki doradca można powiedzieć, Krzysztofa, ze strony Instytutu, prawda? To były pasjonujące rozmowy, ale mówię przede wszystkim z Karolem, że to dla mnie było szokujące wtedy go słychać. I w jakimś sensie też można powiedzieć, retrospektywne patrzę z podziwu, że on sobie zdawał sprawę, te różnice społeczne, które występować będą w tym procesie transformacji, prawda? Inni mieli złudzenia, przede wszystkim mieli takie makro spojrzenie, że kraj modernizować się, że trzeba okcydentalizować, żeby się był coraz bardziej zachodni, a więc gospodarka rynkowa, demokracja i tak dalej, i tak dalej. Karol właściwie odrzucał myślenie polityczne. On wtedy miał taką formułę, wierność nieznajomemu, to znaczy, że on gdzieś tam, bodaj to oznaczało tyle, że on pamiętał, on był jedną z czołowych postaci Solidarności 80-81. I on z Wrocławia był, wtedy właśnie pozwolono mu tam pracować naukowo i tam został wybrany do Solidarności. I nieznajomi to byli ci różni robotnicy zakładów, z którymi on miał do czynienia i on miał takie poczucie wierności, że trzeba pozostać wiernym. To znaczy w jakimś sensie odrzucał rozumowanie w kategoriach ekonomicznych, to jest rzeczą oczywistą, ale również politycznych. On wypisywał się z polityki wówczas. Otóż oczywiście tak nie było w przypadku Jacka.